Jesteśmy w studiu Authenti. Po oficjalnej części ogłoszenia wyników rundy B zaprosiliśmy do naszego studio pana Marcina Kowalika, który jest founderem i managing partnerem w Black Pearls VC, czyli naszym pierwszym inwestorem. Panie Marcinie, jako inwestor rundy Seed, co może Pan powiedzieć w perspektywie tych 5 lat, które za nami? Jak wyglądała ta inwestycja w 2017 roku? W 2017 roku po pierwsze nikt z nas nie myślał o pandemii. Nikt z nas nie myślał o wojnie i nikt z nas nie myślał o inflacji. My również o tym nie myśleliśmy, ale myśleliśmy o tym, że kierunek związany z depapieryzacją i podpisywaniem elektronicznie, zdalnie dokumentów będzie metatrendem, który będzie rósł. Ja pamiętam podczas Kaufman Fellows z programu w Stanach spotkałem się z założycielami funduszu Founders Circle Capital, który wówczas, to było parę lat temu, powiedział, że 14 lat wcześniej zainwestowali w DocuSign. Czyli dzisiaj obecnie to powiedzmy sobie, że tam jest z 18 lat temu. Nie? I oni powiedzieli, że inwestując właśnie w DocuSign, tak jak my trochę inwestując w Authenti, inwestowali w metatrend zmieniających się po prostu nawyków na rynku. I to spowodowało, że jak my patrzyliśmy na ten świetny zespół, czyli na doświadczenie Grześka, doświadczenie Tomka i Bartka, to połączyliśmy sobie właśnie tak komunikację, marketing, połączyliśmy sobie tematy związane z prawem IP i jednocześnie połączyliśmy sobie z egzekutywy Grzegorza i stwierdziliśmy, że ten zespół jest w stanie podążać z tym metatrendem. Tak, to prawda. Na scenie głównej padło to określenie z Pana ust, że jako inwestor rundy Seed, tak naprawdę w fazy zalążkowej, gdzie nie wiadomo, co wyniknie z tego pomysłu, ten team, ten zespół jest właśnie tym głównym czynnikiem, który Was przekonuje jako inwestorów. Co jeszcze? Jakie jeszcze czynniki skłoniły Was do tego, żeby po raz trzeci dołożyć do tej rundy finansowania Authenti? Jeżeli chodzi o inwestowanie z poziomu funduszu Venture Capital, to kluczowe jest jakby być funduszem pierwszego wyboru, to znaczy się, żeby dobry zespół chciał też nasz wybrać, my żebyśmy mieli dostęp do tych dobrych zespołów, a z drugiej strony być funduszem, który daje prawdziwą wartość dodaną, tak? Czyli funduszem, który z jednej strony pomaga przynieść nowych inwestorów, funduszem, który robi rundy follow-on, czyli jakby inwestuje po raz kolejny w kolejnych rundach, no i funduszem, który pomaga na przykład podczas rad nadzorczych pracować nad modelem biznesowym, tak? Jakby budować jakby strategię ekspansji. No i w naszym założeniu po prostu jesteśmy takim funduszem, który pomógł Authenti podążać tymi kolejnymi rundami i chcemy być z nimi inwestorem w kolejnych rundach tak długo, jak tylko się da. My jasno powiedzieliśmy, na co Grzegorz może od nas liczyć z zespołem i Grzegorz również jasno sformułował, jakie ma oczekiwania wobec nas jako funduszu tego pierwszego wyboru. To określenie pierwszego wyboru przewija się też w naszej komunikacji, ponieważ naszym celem po obecnej rundzie jest pozostanie pierwszym wyborem w całej Europie. Jak oceniacie Authenti i szanse na rozwój międzynarodowy? Ta runda, znaczy my jako fundusz seedowy za każdym razem staraliśmy się pomóc zespołowi obrać pewną formę jakby kształtu rundy. W momencie, kiedy była poprzednia runda A, naciskaliśmy na to, żeby na przykład skład tej rundy był również z elementem międzynarodowym, dzięki czemu mamy właśnie BNP Paribas, tak, grupę międzynarodową francuską. Obecnie skupialiśmy się na tym, żeby jednak pozyskać fundusze zagraniczne i mamy Elevator Ventures i 3TS, który jest jednak funduszem z polskim pierwiastkiem, ale również jakby zagranicznym, który, no bo jednak, żeby robić ekspansję międzynarodową, potrzeba tej wiedzy od kogoś, kto tą ekspansję już kiedyś zrobił wielokrotnie i potrafi to jakby po prostu wyskalować. I naszym zadaniem jako funduszu zalążkowego jest tak poprowadzić founderów, aby przyciągnąć te fundusze zagraniczne, żeby tą ekspansję wykonać. Ja uważam, że polski rynek już pokazał wielokrotnie, czy to w branży e-commerce, czy w branży delivery, że potrafi wyhodować silnych liderów krajowych z potencjałem ekspansji międzynarodowej i myślę, że to jest właśnie taki case w Authenti, że niebawem będziemy mówić o europejskim czempionie.